Dzień dobry! Ridley Scott jako producent i Kevin McDonald jako reżyser robią największy film świata. Tak, to największa produkcja filmowa. Wezmą w niej udział ludzie z każdego zakątka naszej planety. W tym ja. Ridley Scott to urodzony w Wielkiej Brytanii reżyser kultowych i znanych dziś filmów. Nawet jeśli wszystkich nie oglądaliście, to na pewno o nich słyszeliście. Są to m.in. Obcy, Ósmy pasażer Nostromo z 1979 roku, Łowca androidów z 1982 roku, Thelma i Louise z 1991 roku, Gladiator z 2000 roku, Helikopter w ogniu z 2001 roku, Marsjanin z 2015 roku i wiele innych. Ridley Scott udziela się także jako producent i ma na swoim koncie wiele wyprodukowanych filmów. Lista jest naprawdę bardzo długa, ale nie wszystkie filmy są powszechnie znane. Jako najbardziej znane przykłady wskazałbym filmy Tristan i Isolda z Jamesem Franco z 2006 roku, Wstrząs z Willem Smithem z 2015 roku, Morderstwo w Orient Expressie z 2017 roku, którego reżyserem jest Kenneth Branagh, a także Blade Runner 2049, również z 2017 roku. Chcę bardzo podkreślić rolę Scotta jako producenta w filmowym świecie. Reżyser produkuje nie tylko własne filmy, ale również mniej lub bardziej znane filmy innych reżyserów. Tak więc Ridley Scott to nie tylko reżyser. To człowiek zajmujący się kinem, wspierający je, inwestujący w produkcje nawet mało znane czy nietypowe. Jedną z takich produkcji omówiłem na swoim kanale. Film Adwokat z 2013 roku charakteryzuje się specyficzną narracją, pomimo że opowiada typową historię o pysze, która doprowadza do upadku. Reżyser tak skonstruował fabułę, że już na samym początku widz otrzymuje informację o tym, co będzie w finale. Dosyć odważne podejście, a jednak Scott się na nie pokusił i ściągnął do tej produkcji znane amerykańskie gwiazdy. Zobaczcie mój odcinek o nietypowym rozwiązaniu fabularnym Scotta w filmie Adwokat. Mi bardzo podoba się, że reżyser nie zamyka się w wysokobudżetowych produkcjach. Tworzy i finansuje filmy różne. Ja widzę Scotta jako osobę myślącą szeroko o kinie. Reżyser lubi i umie współpracować z ludźmi z branży. W 2005 roku powstał ciekawy film Wszystkie niewidzialne dzieci. Obraz składa się z 7 odrębnych historii z udziałem dzieci z różnych zakątków świata. Każda opowieść została wyreżyserowana przez inną osobę. Wśród nich są m.in. Spike Lee, Emir Kusturica, John Woo i oczywiście Ridley Scott. Scott jest producentem filmu, który jest tematem dzisiejszego odcinka, zaś reżyserią zajął się Kevin McDonald. Kevin McDonald to reżyser filmowy, który ma na swoim koncie wiele dokumentów, ale również filmów fabularnych. Z fabuły wskazałbym takie tytuły jak Ostatni Król Szkocji z 2006 roku, który bardzo mi się podobał, czy Stan gry z 2009 roku z gwiazdorską obsadą. Kevin McDonald stworzył wiele ciekawych dokumentów. Mówił w nich o ludziach sztuki, kina, muzyki, sportowcach, a także o wydarzeniach dużych i małych. Reżyser ma na swoim koncie więcej filmów dokumentalnych niż fabularnych. Trzeba przyznać, że to w nich najbardziej się spełnia. Twórca dokumentu myśli inaczej o filmie niż typowy twórca fabuły. Film dokumentalny wymaga dotarcia do realnych osób, do materiałów archiwalnych i dbania o rzetelne przedstawienie tematu. McDonald udowodnił, że to potrafi, a potwierdzeniem tego jest mnóstwo nagród filmowych, w tym Oscar zdobyty w 2000 roku w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za film One Day in September. Film omawia smutne wydarzenia, jakie miały miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku w Monachium, podczas których zamordowano izraelskich sportowców. Steven Spielberg zrobił o tych wydarzeniach film fabularny w 2005 roku zatytułowany Monachium. Na moim kanale pojawił się odcinek, w którym omawiam specyficzne zdjęcia tego filmu, za które odpowiada nasz polski operator Janusz Kamiński. Zdjęcia zostały tak wystylizowane, aby upodobnić je do filmu dokumentalnego. Zerknijcie na ten odcinek. Ridley Scott i Kevin McDonald mają na swoim koncie wspólny dokument. I jest to niezwykły dokument, który swoją premierę miał w 2011 roku, a jego tytuł to Dzień z życia. Scott jest producentem tego filmu, zaś McDonald reżyserem. To trwający 1,5 godziny film dokumentalny przedstawiający historię z jednego dnia różnych ludzi.
Naprawdę różnych, bo do udziału panowie zaprosili wszystkich ludzi na świecie. Każdy, kto chciał, mógł nakręcić siebie w jednym dniu, 24 lipca 2010 roku. Następnie należało przesłać materiał do twórców i YouTube w tym pomagał. Przyczynił się do powstania tego filmu. Rozsyłał informacje o tym nietuzinkowym projekcie do YouTuberów. Dzień z życia to zbiór naprawdę wielu ujęć nagrywanych różnymi kamerami czy telefonami. Posiadany sprzęt nie miał ograniczać. Każdy w założeniu Scotta i McDonalda był twórcą i miał się wypowiedzieć swobodnie. Dzięki takim założeniom powstała opowieść o ludziach z całego świata. O ludziach różnych narodowości, religii, obyczajach. Można powiedzieć, że to film o ludzkości. Stanowi świetne archiwum zwyczajów ludzkich, które byłyby cenne dla obcej cywilizacji. Na początku filmu jest informacja, że twórcy otrzymali 4,5 tysiąca godzin materiału wideo ze 192 krajów. Z racji połączenia tak wielu różnych ujęć, film miejscami przypomina wideoklip. Są też ujęcia z dźwiękiem. Ludzie wypowiadają się do kamery i to przypomina już dokument. Mnie najbardziej zauroczyły w tym filmie odwaga ludzi pokazujących się przed kamerą i pomysłowość tego niecodziennego projektu filmowego. I teraz, po 10 latach, Ridley Scott i Kevin McDonald wracają do współpracy, by nakręcić sequel. YouTube już poinformował swoich użytkowników o możliwości wzięcia udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Każdy, kto ma ochotę, powinien nagrać siebie jutro, czyli 25 lipca 2020 roku i przesłać materiał do 31 lipca dzięki stronie liveinAday.youtube. Na tej stronie podano także, co jest ważne dla producenta i reżysera projektu. Zależy im na tym, by każdy pokazał lub opowiedział o tym, co kocha, czego się boi, co chciałby zmienić, a nawet co ma w kieszeni. Materiał ma być jak najbardziej osobisty. Każdy może wypowiedzieć się w swoim ojczystym języku. Jak widać, Scott i McDonald stawiają na człowieka, na jego indywidualność, ale całym projektem podkreślają, że wszyscy stanowimy jedność. Twórcy podpowiadają także, jakie parametry techniczne będą dla nich najlepsze. Ujęcia powinny być jak najbardziej surowe, czyli nie powinniśmy nakładać filtrów na obraz. Postprodukcję zrobią fachowcy. Twórcy proszą także o możliwie najwyższą rozdzielczość rejestrowanych ujęć, np. 4K, na co pozwalają już smartfony. Oczywiście są to zalecenia, bo podstawowym kryterium wyboru ujęć będzie ich temat. Twórcy podpowiadają również, co można, a czego nie można filmować, aby od strony prawnej nie było zastrzeżeń przy wykorzystaniu ujęć. Głównie chodzi o niepokazywanie znaków towarowych czy osób, których zgód na wystąpienie nie mamy. Nie wolno także rejestrować nagrań telewizyjnych czy muzyki. Film będzie miał taki sam tytuł jak jego poprzednik, czyli Dzień z życia. Mi bardzo podoba się ten pomysł i jestem ciekawy, jak wyjdzie efekt końcowy. 10 lat po premierze pierwszej części powstaje druga. Być może powstanie również trzecia za 10 lat. A być może jeszcze ktoś przejmie ten pomysł i dalej będzie kontynuował projekt. Ja jutro siebie nagrywam i ciekawe, czy fragment mojego życia zainteresuje Ridleya Scotta i Kevina McDonalda. Dziękuję za dzisiaj, komentujcie, lajkujcie, osoby nowe subskrybujcie, to bardzo mi pomaga rozwijać się mojemu kanałowi, pomaga docierać do innych osób. Także dzięki za dzisiaj i pamiętajcie, że przy każdym odcinku jest u mnie konkurs, możecie wygrać film na płycie.